Wyobraź sobie, że ktoś puka do drzwi, uśmiecha się od ucha do ucha, macha broszurką i mówi: zbawienie czeka, dołącz do nas. A za chwilę orientujesz się, że już nie wolno ci zadzwonić do mamy, każde pytanie to atak szatana, a 10% pensji trafia prosto na konto Mesjasza 2.0. A jednak dokładnie tak zaczyna się wiele historii ludzi, którzy zostali podstępem wciągnięci do sekt. Bez skrupułów wykorzystano na nich najsilniejsze techniki manipulacji. W tym odcinku odkrywamy 4 najgroźniejsze techniki manipulacji stosowane przez sekty i grupy religijne i sprawdzamy, jak się przed nimi bronić psychicznie, społecznie i neurologicznie. Gotowi? To wchodzimy w świat, gdzie manipulacja wygląda jak miłość, a wolność to tylko hasło na banerze. Tylko na kanale Lubię swój mózg. 1. Religijny autorytet. Kalifornia, 1997 rok. 39 ciał, identyczne ubrania, plastikowe torby na głowach, na stoliku zapiski o wielkiej podróży duszy i VHS z pożegnaniem. To nie film, to rzeczywista historia sekty Heaven's Gate. Jej lider Marshall Applewhite ogłosił, że jest duchowym przewodnikiem wybranym przez siły wyższe. Według niego jedyną drogą do zbawienia było opuszczenie fizycznego ciała, czyli samobójstwo. I tak 39 osób odebrało sobie życie, bo on powiedział, że Bóg tak chce. Religijny autorytet to jedno z najpotężniejszych narzędzi kontroli. Serio. Bo jak ktoś mówi ci: zrób to, bo ja tak chcę, możesz zapytać dlaczego, ale jak mówi: zrób to, bo Bóg tak chce, no to co zrobisz? Będziesz się kłócił z Bogiem? W tym momencie lider przestaje być człowiekiem, staje się boskim mikrofonem i nagle każde szaleństwo, które mówi, nabiera boskiej mocy. Neurobiologicznie, kiedy uznajesz kogoś za duchowy autorytet, część kory przedczołowej, ta odpowiedzialna za krytyczne pytania i zdrowy sceptycyzm, zaczyna troszkę odpuszczać. Innymi słowy, wyłączasz własne myślenie i zaczynasz działać na autopilocie. W psychologii to się nazywa transcendentalne uzasadnienie. Brzmi mądrze, ale chodzi o prostą rzecz. Jeśli coś przychodzi z góry, to nie masz prawa tego kwestionować na dole. Wątpliwości to grzech, a krytyczne myślenie oznaka słabej wiary. I nagle możesz oddać pieniądze, zerwać kontakt z rodziną, spać na podłodze i zgodzić się na własną śmierć. No bo nagle prorok powiedział, że tak trzeba, no i nie ma dyskusji. Jak się bronić? Zamiast wierzyć bez pytania, zadaj je głośno. Prawda nie boi się wątpliwości. Autorytet, który nie dopuszcza pytań, to nie przewodnik, tylko manipulator. 2. Kontrola kontekstu. Kontrola kontekstu to sposób wpływania na ludzi nie przez to, co im powiesz, ale przez to, czego im nie pozwolisz wiedzieć. Nie chodzi o przekonywanie, chodzi o odcięcie wszystkich innych punktów odniesienia. Zostaje tylko jedna wersja rzeczywistości i jeśli słyszysz ją wystarczająco długo, zaczynasz wierzyć, że to jedyna możliwa. I właśnie na tym polega cała sztuczka. Sekta nie przekonuje, po prostu odcina cię od reszty świata. Dokładnie o tym pisał George Orwell w roku 1984. Tam partia nie zabijała ludzi, zabijała język i kontekst. A co na to mózg? Kiedy jesteś odcięty od informacji, porównań i rozmów, twój hipokamp zaczyna trochę wariować. Hipokamp to taki archiwista w twojej głowie, zapisuje, co się wydarzyło, gdzie, kiedy i dlaczego. A gdy dostaje tylko jedną wersję rzeczywistości, tę od proroka, gubi kontekst. Bez porównań i punktów odniesienia twój mózg po prostu zaczyna łykać pierwszą, lepszą historię. I właśnie dlatego niebezpieczne są wszelkie informacyjne bańki, nie tylko te religijne. U dzieci kontrola kontekstu działa najmocniej, ale u dorosłych również może namieszać. Wyizoluj kogoś, daj mu stres i jedną wersję prawdy. Efekt ten sam. Niestety, ale to dotyczy również ciebie. Bo nie musisz być atakowany przez proroka, wystarczy, że jesteś zamknięty w jednej bańce informacyjnej i słuchasz tylko jednego głosu, na przykład znajomego z internetu i boisz się sprawdzić inne opinie. No i co? Gratulacje, jesteś w przedsionku tej samej pułapki. Bo hipokamp nie pyta o wiek, nie sprawdza wiarygodności danych. Hipokamp pyta, z ilu źródeł czerpiesz prawdę. A jeśli myślisz, że to tylko teoria, to posłuchaj. Lata 70. Europa, sekta znana dziś jako rodzina, wcześniej Children of God. Dzieci wychowywane w komunach religijnych, bez książek, bez bajek, bez alfabetu, zamiast szkolnych podręczników, rysunki przedstawiające Boga, który wyglądał jak lider wspólnoty. Dzieci nie znały świata z zewnątrz, więc nie miały z czym porównać tego, co słyszały. Dla nich jedyną rzeczywistością była ta,
którą dostali w pakiecie z prorokiem. To nie był kult jednostki, to był monopol na rzeczywistość. A co się później działo z tymi dziećmi? No wydaje mi się, że się domyślasz. Jak się bronić? Szukaj kontrastu, rozmawiaj z ludźmi spoza swojej bańki. Zadawaj pytania nie tylko o to, co mówią, ale o to też, czego ci nie mówią. 3. Atakowanie reputacji. Jednym z najstraszniejszych i najskuteczniejszych trików sekt, grup i organizacji wszelkiej maści jest bardzo prosty manewr. Atakowanie reputacji. Jeśli ktoś odejdzie, zniszcz go publicznie. Nie pozwól mu wyjść w spokoju. Zrób z niego przykład wroga, zdrajcę, psychola. Brutalne? Tak. Skuteczne? No bardzo. Chodzi o zastraszenie i ustawienie narracji tak, żeby nikt nawet nie śmiał pisnąć. Żeby każdy cwaniaczek, który chociaż przez sekundę pomyśli o odejściu albo postawieniu się prorokowi, od razu miał przed oczami tych nieszczęśników, co już próbowali i ostro się przejechali. Ci akurat nie odchodzą, bo się boją. Są jeszcze drudzy. Z psychologicznego punktu widzenia sprawa jest u nich banalna. Jeśli uznasz, że ten gość, który zawinął się z sekty, faktycznie miał rację, to nagle nie tylko grupa przestaje mieć sens, ale dodatkowo cała ta bajeczka, którą sobie latami układałeś w głowie. No a to już konkretnie boli, bo rozwala ci pół życia, więc co robi mózg? Wybiera drogę na skróty. Wierzy w słowa o zdrajcy, wrogu, psycholu, jaki opuścił organizację. W psychologii to się nazywa redukcja dysonansu poznawczego, ale mówiąc po ludzku, po prostu wygodna wersja rzeczywistości, jaka się klei. Powiesz cynizm, ale twój mózg może mieć inne zdanie. Neurobiologia pokazuje, że gdy mózg dostaje informację niszczącą światopogląd, reaguje jakbyś miał nóż przy gardle. Odpala się wtedy ciało migdałowate, jakie jest częścią większego układu, ale nie wchodźmy za głęboko w szczegóły. Odsyłam was do literatury. Od razu czujesz stres, spięcie i totalny opór. Mało tego, każde kolejne kłamstewko, które idealnie wpasowuje się w twoje przekonania, wchodzi do głowy gładziutko jak masełko i to wchodzi o wiele łatwiej niż jedna bolesna prawda, która wysadza całą logikę w powietrze. To się fachowo nazywa efektem potwierdzenia i więcej informacji znajdziesz o tym w odcinku na naszym kanale. I właśnie ten mechanizm, który każe ci zostać, żeby twój świat się nie rozsypał, widzimy u człowieka, który był twarzą jednej z najniebezpieczniejszych sekt współczesnej historii. Fumihiro Joyu, wykształcony inżynier i rzecznik sekty Aum Shinrikyo, ma wątpliwości. Widzi, jakich czynów dopuszcza się organizacja. Zamachy terrorystyczne, zastraszanie i wykorzystywanie członków sekty, ale widzi też coś jeszcze. To, co się dzieje z tymi, którzy opuszczają wspólnotę. Na jednym ze spotkań, przy wszystkich, odczytano prywatne listy osoby, która odeszła. Zrobiono z nich pokazówkę. Ktoś nagłos czytał jej zwierzenia, wyrwane z kontekstu zdania, wpisy z pamiętnika, śmiano się z jej wątpliwości. Ktoś krzyknął: ona była chorobą, a choroby trzeba się pozbywać. Inny dodał: zawsze miała coś z głową, tylko dobrze to ukrywała. Jej zdjęcia zebrano i publicznie spalono. Nie była już osobą, była ostrzeżeniem. Joyu wie, co się stanie, jeśli odejdzie. Nie będzie już człowiekiem z wątpliwościami, będzie wrogiem. Tymi argumentami bronił się przed japońskim sądem, jaki ostatecznie nie skazał go za bycie częścią organizacji, ale i tak Joyu płaci wysoką cenę. Jego reputacja została zniszczona, a on sam przez resztę życia przegląda się przez ramię. Jak się bronić? Nie łykaj pierwszej wersji historii. Atak na reputację to spektakl. Jego głównym widzem jesteś ty. Prawdziwa obrona zaczyna się od pytania, dlaczego właśnie teraz ten ktoś stał się wrogiem? No i od odwagi, żeby nie klaskać razem z tłumem, zanim zrozumiesz, co naprawdę się stało. 4. Pozorne wyjścia. Załóżmy, że ktoś mimo wszystko decyduje się odejść, nie boi się plotek, hejtu, wyklęcia przez wspólnotę i właśnie wtedy wchodzi kolejny mechanizm, który zatrzymuje go u progu. Pozorne wyjście. Drzwi są otwarte. Nikt cię nie zatrzyma siłą, ale gdy ruszasz, pojawiają się szepty. Oczywiście możesz odejść, ale... No zawsze jest jakieś ale. Wiesz, co wtedy stracisz? Psychologicznie to szantaż emocjonalny w wersji duchowej. Odejście możliwe, ale kosztuje. Rodzina przestaje z tobą rozmawiać, przyjaciele znikają, wspólnota mówi, że jesteś zagrożeniem duchowym. Myślisz, że to tylko psychologiczne pitu-pitu? Tą historię sprawdzisz w archiwach. Ponad 900 osób stoi w kolejce po kubek z trucizną. Na stole czeka wielka beczka pełna cyjanku i soku winogronowego. Wszystko nagrywane na taśmę. Lider Jim Jones wygłasza ostatnie kazanie.
o końcu świata i potrzebie zbiorowego samobójstwa. Wśród tłumu jest Christine Miller. Nie krzyczy, nie ucieka, ale zabiera głos. Przy wszystkich mówi: nie wierzę, że popełnienie samobójstwa to jedyna droga. Wierzę, że życie ma nadal jakąś wartość. Jones odpowiada spokojnie, ale z naciskiem: Christine, jeśli odejdziesz, zniszczysz naszą wspólnotę. Oni ci zaufali. Bez ciebie nie ma jedności. Świat jest naszym wrogiem, tylko tutaj jesteśmy bezpieczni. Nikt nie wstaje. Christine nie ucieka. Zostaje i ginie razem z resztą. Wydaje ci się, ja to nie dałbym się złamać. Hola, twój mózg może mieć inne zdanie, bo kiedy pojawia się groźba odrzucenia, wykluczenia, utraty bliskich, odpala się ten sam mechanizm, o którym mówiliśmy chwilę wcześniej. Ciało migdałowate, centrum lęku, przejmuje stery. W tym samym czasie wycisza się kora przedczołowa, twoje centrum zdrowego rozsądku. Czyli system alarmowy wrzeszczy, centrum dowodzenia siedzi cicho i co najgorsze, dla twojego mózgu odrzucenie społeczne jest niemal jak cios. Serio, odpalają się wtedy podobne obszary mózgu jak przy fizycznym bólu. Wiadomo, że to nie to samo, co dostać z liścia, ale ból psychiczny potrafi czasem zaboleć mocniej. Efekt? Bronisz się całym sobą. To jest instynkt. Nie wychodzisz z sekty, bo nie masz odwagi. Nie wychodzisz, bo ten psychiczny ból chcesz zakończyć za wszelką cenę. Nawet za cenę życia. Jak się przed tym bronić? Nie musisz od razu rezygnować ze wszystkiego. Czasem wystarczy jeden zewnętrzny kontakt. Jedna rozmowa z kimś, kto nie patrzy na ciebie przez filtr grupy. To często pierwsza rysa w skorupie, przez którą potem wchodzi całe światło. Także mamy swoją top 4 manipulacji wykorzystywanych w sektach. Pamiętaj, manipulacja nie zaczyna się od przymusu. Zaczyna się od słodkiego uśmiechu i obietnicy zbawienia. Dlatego pamiętaj, prawda nie boi się pytań, wolność nie boi się wątpliwości, a miłość nie stawia ultimatum. Jeśli podobał ci się ten odcinek, to zostaw lajka, napisz komentarz albo daj suba, lub chociaż puść oczko, to będzie dla mnie sygnał, żebym nagrywał dalej. Dzięki, że tu jesteś i pamiętaj, twój umysł to najlepsze miejsce kultu. Pozdrawiam!